na potem? Patrzcie, co tu się dzieje. Generalnie czas na małą pogadankę, bo nie nagrywałem wszystkiego, co robiłem. Ogólnie 7 schodzi na ziemię w końcu, ponieważ jest to, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale zaznaczę, że jest to auto, które stało 6 lat gdzieś nie wiadomo gdzie, na jakiejś wsi, więc każda tutaj śruba, guma to jest wyzwanie po prostu. Dlatego poszedłem na mega łatwiznę, nawet nie rozkręciłem lagi, tylko na samochodzie ciąłem sprężyny. No sprężyna, która wąska jest na górze, szersza tu i znowu wąska, no to po ucięciu sobie wiadomo był problem, żeby znowu siadło tutaj. Wyrzeźbiliśmy tutaj taką kieszonkę na sprężynę, żeby nie wyskoczyła gdzieś w bok. Mam nadzieję, że podczas jazdy, że to po prostu nie wystrzeli. No i tak jak wystrzeli, to auto na odboju się oprze, do którego i tak ma niedaleko, więc może nie zginie. Oczywiście trzeba tutaj wszystko powycinać, bo opona o wszystko haczy. Tutaj lekko rancik jest mały, ale i tak go trzeba się pozbyć. Z tyłu była sytuacja troszkę inna. Trzeba było po prostu, bo inaczej się nie dało wyjąć lagi. Z tej strony no po prostu był cyrk jakiś. O Boże. Wielka rura kanalizacyjna, 5-kilowy młot, 40 minut bite po prostu walenia i walenia. Ten paczek jest rozjebany, ty. Było idealnie proste, nie? Tak napierdalać młotkiem? No to patrz teraz tu. O kurde. Jest stary pozaginany metal, napierdalane było srogo, a to ani drugie. Znajomy już przez chwilę miał dość, mówił, że to przecież nie ma sensu. Ja mówię, że nie ma innej opcji. Walimy i schodzi, albo jesteśmy w dupie. No już nie wiedzieliśmy po prostu co z tym zrobić, więc poszedłem po młot pneumatyczny do burzenia ścian. No i waliliśmy. Też to nie poszło, no ale później jak 10 razy po tym przyfasoliłem młotem, no to zeszło, więc może te wibracje coś dały. Auto ogólnie będzie teraz w miarę dopieszczane. Tutaj wspawamy całe nowe elementy. Na szczęście moi znajomi mają 2-3 ósemki, same budy i na razie ceny tych elementów nie są duże, bo jeszcze 3.8 nie rdzewieją. Ta jest chyba najbardziej zardzewiałym modelem jaki widziałem. Trzeba wyjąć plastikowe nadkola z wewnątrz, bo one też przyhaczają po prostu. Tutaj nie widać tego, no ale tak się dzieje. Teraz odpowiem na pytanie, które sobie pewnie wiele osób zadaje. Czy to się w ogóle opłaca? No i umówmy się, no ni cholery nie zwróci mi się cokolwiek robię z tym samochodem. Jedynie skrzynia do fałki jest warta, no coś. No i ja mogę tylko porównać to do tego, że niektórzy sobie spędzają czas na łażeniu po klubach, melanżowaniu, waleniu mefedronu czy tam koksu, jak mają na to pieniądze i na to przewalają swoje wszystkie oszczędności. A to jest sposób na moje przewalanie oszczędności. Plus jeszcze do tego będzie cabrio, w końcu będzie, nie myślcie, że nie będzie, będzie. Ale na razie, żeby wrócił ten samochód na drogi, no to musi jeszcze szereg tutaj przejść napraw. To się nie klasyfikuje w ogóle do wyjechania na drogę, bo pierwszy patrol, który to zobaczy, to mnie wsadzi do więzienia chyba. No także trochę sobie pogadałem, a biorę się do roboty. O, śrubki wypadają. Jimmy, spierdalaj! Elegancko. Ej, ty! Nie widzę! I co z tego? Każdy Jaguar ma swoją tą! No, uwaga.
Krawcia tu spalił, no co za człowiek? Mieli 7 na szalony. Sprzątasz to. Sąsiad da ci szczoteczkę, będziesz musiał teraz... Nie przed twoim domem, masz chuja do gadania. Właśnie, przed garbem coś też. Wszystko się nagrało! Twoich starych... Trochę dymu na potem. A, drzwi ci trzeba zamknąć? One opadają mocno teraz. Że szybko to zrobią. Mission complete. Everybody wanna be the hottest, trying to be me. That's when they think they really ballin'. I'm taking the lead. Don't be talking to me about my product. None of y'all ain't built for my position. Niggas wanna stun in front of bitch. Who's in the building? I ain't stuntin' to pay me a fee. I swear to God that I'm heaven sent. If I die, I'm a legend. This is evidence. They call me JLF. I'm the new JFK. And if I'm going out, I put that on some presidents. To nasi ulubieńcy. Siema ludziska. Dzisiaj rzeźbimy dalej siódemę. Ten śmietnik. Generalnie cały czas pracuję nad tym, żeby auto mogło znowu jeździć po publicznych drogach. Wiem co sobie myślicie. No debil no. Najpierw jeździł po lesie, rozpierdalał na żwirowni, a teraz ładuje w to pieniądze i chce znowu jeździć po ulicy? Macie rację, debil. W każdym razie
Jest tu parę zabiegów już estetycznych wykonanych. Ruda szmata w jakimś procencie zniknęła. Róg też jest. Co zostało jeszcze? Otóż zakupiłem nawet błotnik, bo tutaj mamy kartkę papieru zamiast błotnika. Kupiłem niby też zielony, ale jest to troszkę inny odcień. Na pewno nie ten sam. Ale co z tego? No, Więc lista na dziś do zrobienia. Zamocować błotnik, który sobie kupiłem, bo ten nie bardzo. Kierunki, bo mimo że to BMW, żeby nie siać przypału, no bo to jest trochę przypałowa fura, to montujemy je. Ten nie będzie działał, bo gdzieś urwał się kabelek, nieważne. Czyli jak na typowego kierowcę BMW przystało, nie? Co by tu jeszcze? Trzeba próg pomalować na czarno, bo jest on jakiś takim siwaksem pomalowanym, co strasznie strzarzał. Listwy już zamontowałem trochę wcześniej, bo też ich nie było, nie wiem czy pamiętacie. A, jest bardzo duży problem z wilgocią, która dostaje się do silnika. Gdzieś tu leje się woda. Ale tu jest fuj tej wody. Tak, to jest piasek, który przyjechał z nami z Rembertowa. Z jednej strony basen, z drugiej piaskownica. Taka plaża trochę. Are you ready? Burza piaskowa. Wystarczy mała wilgoć i ten samochód nagle przestaje chodzić na pół silnika albo przynajmniej parę cylindrów i w ogóle nie jedzie, więc tym muszę się zająć. Jimmy naprawia kierunek. Czy pan jest profesjonalistą? Ej, kolego, nie gryziemy. Ogólnie 7 wykazywała od początku dwa typy problemów przewlekłych. Jeden to był ten problem z przerywającym silnikiem, w sensie ta woda na cylindrach, a drugi to akumulator, który no nie dawał rady, bo jak mi pan w sklepie powiedział, sprawdził katalogowo, to powinien być bydlak, taki bydlak, czyli 2 akumulatory razem i 2 akumulatory zepsułem przez tą 7, ale teraz się przygotowałem, nie ma, że nie odpali. No ogólnie 7 przeszła parę modyfikacji ulepszających, pomijając tamten błotnik. Ziomeczek wyrzeźbił profi mocowanko na akumulator, bo tutaj wiadomo. Także już więcej nie będzie akumulatora nigdzie tutaj, będzie na miejscu. Miejmy nadzieję. Odpali czy nie odpali? Jak zauważyliście, odkurzeniem się zbytnio nie martwię. I tak pewnie zmienimy kolor 7 w międzyczasie. Teraz trochę trudniejsza rzecz, bo trzeba odkręcić mocowanie maski, a to strasznie ciężkie bydle jest. A jest ten sam. Tu się może wydarzyć coś złego. Na razie jest wszystko ok. Sukces! Trzeba tylko przyczepić listewkę z kierunkiem, bo działa. To ważne. Co? Kolego? Warunki do roboty mamy ciężkie, więc do nagrywania są już w ogóle mega ciężkie. Więc zobaczycie gotowy efekt. Yo! Tak są. Ale ja się boję tam wtedy wracać. Siądą nam na dupie. Jeszcze będę musiał odzyskiwać dowód gdzieś przez jeszcze raz. No nie dam. Some got hopes and dreams, we got ways and means. The supreme dream team always up with a scheme. From hubcap to selling raps, name the theme. Mirage to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hated those who doubt me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas. Diplomatic Middle East, no time for a visa. It's just new guns. I'ma shoot them one by one. Got 5 sides to be something like a Pentagon. Strike with the forces of King Solomon. Let them bygone be bygone, and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto. Keeping it retro, expected from the get-go. Lay low, let my mind shine like a halo. Politics will get us in the tears and tears. Otwieram drzwi, to jesteś ty. Czuję głaz, widzę, jeszcze drżysz. Gorące usta, gorące dłonie w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie
Sun it off behind closed doors, and the truth to the sequel. The list don't know, ignore the tug of war. While the kids are more up and knowing better drugstores. So I became hardcore, couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I found myself walking the streets, trying to find what's really going on in the street. Otwieram drzwi, to znowu ty. Przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące usta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that big steak on the glass? Are you ready? Exclusive mixtape. Are you ready? DJ Kyle. Bend up over. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Breathe in, now breathe out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Now I know y'all be loving this shit right here. L.I.M.P. Biscuit is right here. People in the house, put them hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. See, I ain't giving a fuck with pressing your luck. Untouchable, branded unfuckable. So keep me in this cage until you run that mouth. Then I'ma have to play and break the fuck out. And then we'll see who's left after one round with X. And what am I bringing next? Just know it's red and meth. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. Dłużej niż to jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić haracz, haracz, haracz. When we roll, you motherfuckers tucking your gold. Cause for the platinum, I'm jacking niggas up in limos. It ain't nothing for bullets to unbutton your clothes. Description, yellow bell, tissue up in his nose. Swing the vine on the backbone nuts. I'm happy as hell, out of hell and tattooed up. I'm a dog only, fuck in the bathroom, what? In high school, I dealt only with the classroom sluts. Johnny, Donnie, Glasgow, tuck the gap on, cut your cash flow. Yell if you want money. Już mieliśmy jechać do domu, a tu nagle łemo. Ale na szczęście panowie nie robią, znaczy pan i pani nie robią problemu. I to jest po raz pierdyliard przykład, że policja jest spoko. Czasami. Bo właśnie mi powiedzieli, że nie mam przeglądu, nie wiedziałem o tym, ale nic z tym nie zrobię. Zresztą stoi w sumie w miejscu, więc w sumie niewiele mogą chyba zrobić. A oni cały czas są za mną, ale nie będę im mierzył twarz, nie lubimy drażnić. Tylko parę słów na koniec. Auto przeżyło ostatnie jazdy, nie zostało rozbite mimo wielu okazji. Fail! Test łosia! Test łosia dzisiaj znałem tak. Dobra, jedziemy. Dobra ludzie, rozpoczynamy operację kondon, czyli i jeśli się sprzedaje, a kupiec nie chce wcale ładnego jesika. Kupiec chce taniego jesika, więc skoro kupiec chce taniego jesika, koła i dystanse wylatują. W końcu może ludzie zrozumieją, jak bardzo felga wpływa na wygląd samochodu. I zaraz zobaczycie, jak za pomocą prostego klaśnięcia można dolić całe auto. Uwaga, uwaga! No i tak to wygląda teraz. Czyli tragicznie. Kondon. Siema ludzie. Słuchajcie, jest poważna sprawa, bez śmieszkowania. Nasz drogi kolega, Wiewiór, możliwe, że go nie kojarzycie z ksywki, ale kojarzycie na pewno jego ujęcia. Krótki opis sytuacji, co zaszło. Wiewiór jest jednym z głównych operatorów, czyli osoba, której wręczam aparat i wiem, że nieźle nagra ujęcie.
podczas jednego z ostatnich nagrań, z 7 zresztą, w zimę jak padał srogi śnieg, było ślisko i tak dalej, nagrywaliśmy ujęcie. No i niestety wygrzmocił się. Może nie brzmi to zbyt poważnie, ale wyobraźcie sobie, że ukruszył sobie tą kość. Wyryło glebę? Barierki kurwa mordą i łokciem kurwa centralnie w barierkę. O kurwa! A nie jestem w stanie ręki prawie utrzymać. Operator się poświęcił. Nazywa się to wyrostek łokciowy. I po prostu, tak naprawdę, jednym słowem, złamał rękę i mają dotąd w gipsie. I teraz tak, chłopak jest kurierem, no i generalnie nie było w tym nic takiego złego, nie? No pójdzie na chorobowe, trochę mniej pieniędzy dostanie, ale jakoś żyje. No i tu się robią schody, ponieważ ten sam człowiek 4 miesiące temu, w niefortunny też wypadku, ale już nie związany ze mną, spadł na głowę z 2. piętra. Przy czym złamał sobie kość łonową, wyrostek poprzeczny kręgu lędźwiowego, do tego dorobił się szczeliny w potylicy i dziurę w bębenku, przez co teraz kiepsko słyszy. I generalnie on cały czas jest na zwolnieniu lekarskim, ale już po tym 1,5 miesiąca, jak tylko mógł w stanie wykonywać swoją pracę, jest kurierem, wrócił do pracy, bo potrzebuje pieniędzy, jak każdy z nas. Żeby tego było mało, z przyczyn zupełnie niezależnych od siebie, musi się wyprowadzić tam, gdzie teraz mieszka. Dosłownie parę dni temu dowiedział się, że musi szukać sobie nowej pracy. W każdym razie zdrowia nie ma, mieszkania zaraz nie będzie miał, pracy też już nie ma. Pieniędzy też nie ma, ręka w gipsie, miesiąc wyjęty z życia kolejny. I teraz zwracamy się do was, ponieważ jest już was dosyć dużo. No kurczę, jest 33 000 subskrybentów, co jest dla mnie naprawdę niesamowitym wynikiem i sprowadza się to do tego, że wpadliśmy na pomysł, iż pomożemy naszemu przyjacielowi i założymy składkę na niego. Gdzieś tutaj pojawi się link do Pomoc Wiewiórowi. Co ja mogę powiedzieć, no? Jest nas 33 000 subskrybentów. Pod każdym nowym filmem jest ponad 200 komentarzy, ponad 2 albo 3 tysiące łapek w górę. Wystarczy, że 300 osób wpłaci po 10 zł i chłopak będzie mógł sobie spokojnie ogarnąć życie przez miesiąc, może 2 nawet. Byłoby to super ułatwienie dla tej ciamajdy. Ręka się zagoi, znajdzie sobie nową pracę, i będzie mógł dalej biegać z kamerą i robić dla was większy show. Także, co mogę powiedzieć? Bardzo prosimy o wpłaty, link ponownie się tu pojawia. No i pomóżcie wiewiórowi, prosimy. Dziękuję. No weźcie, pomóżcie wiewiórowi, no. To dobra morda jest. No weźcie, no. Jedno 10 zł to paczka fajek w te czy we w te, jakieś tam piwko czy coś. No zrezygnujcie, jeden dzionek chociaż, no. Chłopak naprawdę dobrze kręci, no. To dzięki, no.